Przodu mamy wystawione Hej, witajcie w najnowszym weekly vlogu. Właśnie pędzę po Eliasza do żłobka. Jest 12:30 za niedługo i o tej porze muszę właśnie odebrać. Dopiero w środę zaczyna normalnie dzień od 16:00. Raczej kończy dzień w żłobku od 16:00, a potem lecimy do sklepu po jeszcze małe zakupy. Trochę sporo ostatnio, ale ciągle czegoś mi brakuje. Co prawda w Costco to dużo nie kupiliśmy, bo tak naprawdę pojechaliśmy specjalnie tam po wodę, bo jest tańsza, a przy okazji oczywiście pojechaliśmy do Honda, a to już widzieliście pewnie w ostatnim weekend vlogu. Pędzę po Eliasza i widzimy się później. Kotek tam śpi. Jak mniej więcej wygląda ten Hansin. Tutaj jest plac zabaw dla dzieci. O, i to chyba jest ten wodny plac zabaw. A tam z góry jest widok na boisko szkolne. Chciał zostać na placu zabaw tutaj na chwilę, bo widziałam, że wcześniej się właśnie bawił z przyjaciółmi ze żłobka, no, kolegami ze żłobka. No i na chwilę zostaniemy tutaj i za chwilę się zbieramy. Such a good idea anymore, but it's okay, yeah, it's okay. 'Cause what's there to lose when we're this young, and the chemistry we share is evidently there, but in the backseat of your burning mind, you remember clearly to avoid guys who write songs about you, and it feels wrong. Moi drodzy, dostaliśmy od Eliasza żłobkowy uniformek. Tym razem ma taki czerwony. Spójrzcie na to. No nie wierzę. To jest bluza. I spójrzcie to. Znowu taki duży strasznie. Tak myślałam, że będzie z kapturkiem, a tutaj taki kołnierz. Kochani, właśnie skończyłam nagrywanie filmiku, który, jeżeli widzieliście, był w środę. Zabieram się za przesadzanie mojego rozmarynu. Słyszymy się już niedługo. Którą posadzimy, to moja lawenda. Mam nadzieję, że mi wyrośnie. Trzymajcie kciuki. Przykryłam moją lawendę foliowym woreczkiem. Mam nadzieję, że to pomoże trochę jej wyrosnąć szybciej. Ok, zajmiemy się teraz rozkładaniem rzeczy, które kupiłam.
możecie zauważyć, właśnie staram się jakoś odżywić moje kwiatki, ale po tej przeprowadzce trochę przywiędły, plus jeszcze w Sejong miałam wciory. Próbuję teraz się ich pozbyć, ale idzie mi bardzo ciężko. I zaatakowały tutaj ogólnie te dwa kwiaty. One były razem w pokoju i tak oberwało im się i to mocno. Najpierw ta monstera, a potem ten. Już wróciliśmy do domu, właśnie robię dla siebie i dla Eliasza jedzonko, a stwierdziłam, że zrobię dzisiaj czunowa. Taki lunchek z ryżu, z sezamu, oleju sezamowego i właśnie z klonów cream. Więc zabieram się dalej do robienia. Widzicie, jak to wygląda? Staram się robić równe kuleczki. Wiecie, to równie wychodzi. I wrzucamy do woreczka z kim. Gotowy produkt. Miał być unboxing, ale zaoferowałam się i otworzyłam od razu, a mój mąż mi zamówił Color Change Shampoo. Już wcześniej go używałam i byłam zadowolona, raz w tygodniu powinno się, ale ja robiłam raz na 2 tygodnie około i jakbyście kiedyś mieli styczność z tym, to polecam. A mój mąż kupił mi aż 4 opakowania i chyba dostaliśmy gratis Silk Moist Wash of Ampoule. Coś podobnego. Jeszcze nie miałam tego nigdy, więc przetestuję. Kolor, ale coś takiego jest w propozycji. Hejka w środę. Tak jak w tym środowym vlogu, który dzisiaj wychodzi właśnie, powiedziałam Wam, że za każdym razem wybiorę inną drogę, którą będziemy iść. To dzisiaj idziemy dołem. Pokażę Wam mniej więcej, jak to tutaj wygląda. Mój mąż ostatnio, jak wracał z Chłesika, wszedł jakąś dziwną drogą, więc zabieram Was właśnie tą drogą, którą mi pokazał. Spójrzcie, chyba wiosna się szykuje. Pączki na drzewach zaczynają zakwitać. Idziemy tą drogą. Street lights, car rides to spots that no one knows. Good hugs and hot mugs, blankets in the cold. They're the things reminding me living life is pretty neat. My przy stacji Detti, także małego księcia. Autobus jedzie do Canton Village. Modern House'a. Właśnie na 5. piętrze. I dopiero jest tam na końcu. Z Modern House'a i przyznać, że jest całkiem sporo tam ludzi. Kupiłam coś tam na przecenie. Później mogę Wam pokazać. Co prawda już był shopping z rzeczami do mieszkania, no ale za późno się dowiedziałam o tym, że mamy Modern House tak blisko mnie. Grzewa się na słoneczku.
hard to see these little things, and across my mind run the reasons why it's a lesson. Ja właśnie ogarniam mieszkanie, robię w końcu drugą kawę. Ostatnio muszę się napić drugiej kawy, bo inaczej głowa mnie zaczyna boleć. Eliasz jest w żłobku do 16, więc ja sobie tutaj pięknie ogarniam. Jak mogliście widzieć, bo już byłam ostatnio na zakupach i Was wzięłam ze sobą. Mam nadzieję, że widzieliście filmik. No i teraz właśnie ogarniam tą kawę i pomożecie mi w posprzątaniu mieszkania, raczej potowarzyszycie mi w posprzątaniu mieszkania. Już tutaj powoli coraz lepiej wygląda. Co prawda nadal mi brakuje tych mebli, ale tak czy siak musimy pod koniec miesiąca czekać, aż nam zwrócą pieniążki za przeprowadzkę, ponieważ za naszą przeprowadzkę zapłaciła firma mojego męża. Więc mieliśmy wszystko, jakby to powiedzieć, w cenie, ale na ten zwrot musimy jednak poczekać do końca miesiąca. Około się tyle czeka. Co jeszcze chciałam Wam ciekawego powiedzieć? Jak widzieliście, tylko ostatnio zakupy, ogarnianie i powiem Wam szczerze, że ogólnie większość kartonów mam ogarnięty i jestem pod wrażeniem, ale udało mi się większość rzeczy gdzieś tam poupychać. Co prawda potrzebują jeszcze jakiejś małej organizacji typowej, czyli powsadzanie w jakieś ładne pojemniczki, pudełeczka, żeby to lepiej się wyciągało, bo jak się ma na przykład, nie wiem, 10 mąk, powiedzmy 10 mąk, nie przesadzajmy, nie mam aż tylu, to żeby fajnie to wyciągnąć z szuflady, która jest na przykład głęboka i żeby się nie bawić w wyciąganie pojedynczo, lepiej właśnie mieć fajnie w opakowaniach poukładane. I tak naprawdę co jeszcze do ogarniania mnie takie poważniejsze sprawy zostały, to takie moje spiżarnie, takie pokoiki, takie szafy wbudowane, gdzie mam właśnie swoją spiżarnię i one potrzebują takiego porządku, organizacji także, bo tam tak naprawdę poukładałam tak, żeby było poukładane i żeby nie było to w kartonach za długo i za dużo, bo nie mogę później niczego znaleźć. Mam mniej więcej to, jak to ma wyglądać, czyli na przykład leki w jednym miejscu, tylko po prostu trzeba to ładniej i lepiej zrobić, nie? Na przykład opisać, bo zauważyłam, że zawsze my tak szukamy wszystkiego, bo nie mamy niczego porządnie opisane. Dlatego muszę jeszcze znaleźć dobry system na opisanie tego wszystkiego i tak będzie najlepiej, nie? Organizacja. Dziękuję w ogóle Wam za komentarze, w ogóle za wsparcie i wszystko. A to dlatego, że zauważyłam, że właśnie mówicie, że troszkę rozkwitłam. Dziękuję bardzo. Też zauważyłam, że dużo częściej się uśmiecham i dużo częściej po prostu cieszę się bardziej, że tutaj jestem, że mam to duże miasto. Mam nadzieję, że niedługo zaczniemy troszkę więcej zwiedzać, bo już się nie mogę doczekać. Wiem, że Busan ma bardzo dużo do zaoferowania. I na pewno będzie taka miniseria ze zwiedzania Busanu nie tylko z moim mężem i Eliaszem, ale także będziemy zwiedzać razem. I właśnie pytanie, czy potrzebujecie i czy byście chcieli właśnie jakichś takich tipów podróżniczych, czyli jak najlepiej kupić bilet, gdzie kupić bilet, bo ja ogólnie używam mojego męża karty naszej wspólnej do bankomatu i ta karta jest podpięta już do użytkowania w komunikacji miejskiej. Ale możemy sprawdzić razem, jak kupić na przykład taki bilet osobno. Więc jeżeli byście byli zainteresowani takimi tipami, to dajcie od razu znać w komentarzach. Ja postaram się za każdym razem jakoś właśnie o te tipy urozmaicać. I właśnie, chciałam Wam pokazać, co ostatnio kupiłam. Tutaj właśnie myłam naczynia. Przy okazji właśnie poukładam sobie te naczynia wszędzie. Bo jak to może być, kiedy jest bałagan? Patrzcie.
Tadam! Kupiłam sobie dzbanuszek, a to jest dzbanuszek na herbatkę. Tylko mam mały problem, bo nie wiem, czy wiecie, ogólnie liściasta herbata mało jest dostępna, raczej jest taka koreańska. Ja tak naprawdę nie jestem do niej jest trochę przyzwyczajona, dlatego jest ciężko mi znaleźć dobrą herbatę. Taką liściastą, wiecie, takim do wsypywania właśnie do takiego koszyczka, jak tutaj mamy. I żeby sobie fajnie się zaparzała w takim dzbanuszku. Więc jestem w poszukiwaniu. Kiedyś widziałam podobną w Daiso, tylko ona była w Sejong. Tutaj w tym Daiso, w którym byłam, nie ma, ale na pewno zajadę do innych. A tak to na przykład w innych takich sklepach to widziałam właśnie te takie typowo koreańskie herbaty, czyli na przykład z Gryki. No właśnie. Chyba nie jestem gotowa na taki rodzaj herbaty, więc mama, wiesz co potrzebuję. To było w Modern House po przecenie. A jako, że jeszcze nie mam herbaty, to używam do podlewania kwiatów. Słuchajcie, fajnie to się rozwiązał problem. Po prostu nalewam wodę i na tyle kwiatów, ile ja mam w tym domu, to jest wystarczająco. Co prawda chciałabym więcej, ale pewnie mój mąż by mnie wyrzucił z domu. No nic. Zbieram się na robienie kawy, bo tu czekam. Dzisiaj trochę porządków domowych, dlatego zajęłam się praniem. Muszę zrobić jeszcze Eliasza pranie. Powinnam wybrać jego ubranko. Tylko coś tak widzę, że mi ta pralka nie doprała znowu. Jakoś tak, kurczę, wydają mi się te rzeczy naprawdę niedoprane. Muszę sprawdzić, czy mój mąż przypadkiem nie zakręcił ciepłej wody, ale chyba wszystko jest w porządku. Nie wiem, co się stało, ale no wydają mi się te rzeczy trochę niedoprane, a nastawiłam pralkę na 60 stopni, więc powinno być wszystko w porządku, a tu te ciuchy takie właśnie wydają mi się niedoprane, te białe, nie wiem, czy one już po prostu swoje lata mają i czas powymieniać niektóre t-shirty. No może nie lata, ale nie wiem, mi się wydaje zawsze, że ja t-shirty, no nie, no to nie wygląda w ogóle. Chyba pojadę sobie gdzieś na zakupy i kupię białe t-shirty. No, na sezon letni. Rozplew czy polędwica? No właśnie to było ciekawe, bo oboje zaczęliśmy od polędwicy. Właśnie, oprócz tego, że muszę powiesić to pranie, to chciałam jeszcze wyrzucić śmieci, ale chciałam właśnie coś o nich Wam powiedzieć. I jest w ogóle całkowicie inny system niż w Sejong. A to dlatego, że mamy normalne śmieci. Znaczy normalne kosze na śmieci. A bez tam automatycznych upustów i tym podobnego. I jestem trochę, powiem Wam szczerze, załamana. Może za duże określenie, ale tutaj z przodu mamy wystawione kosze na śmieci, ale na jedzenie.
i ludzie nie wyrzucają tego jedzenia w woreczkach, takich biodegradalnych, jak mieliśmy na przykład w Sejong, ale wyrzucają normalnie tak z takiego wiaderka, jaki kupiłam właśnie i Wam pokazałam, normalnie do śmietnika. Teraz rozumiem, nie jest jeszcze tak ciepło, więc na pewno te śmieci nie rozkładają się tak szybko. Ale jak to będzie latem? Latem potrafi być po 30-35 stopni. I jak oni zamiar mają to rozwiązać? Bo chyba tak mogą brzydko pachnieć. I się zastanawiam, czy oni wtedy codziennie po nie przyjeżdżają i je zabierają. Może co drugi dzień, żeby to się tak szybko nie psuło i nie zaczęło źle pachnieć. Zostawię Wam update na pewno w przyszłości, jak to będzie rozwiązane, ale jestem, jak widzicie, lekko przerażona, jak to zobaczyłam. Mój mąż troszkę też się zdziwił, powiedział, że to taki stary system koreański, że kiedyś właśnie tak robili, ale już tego się nie praktykuje, no tak jak zauważyliście w Sejong, ale tutaj, no nie wiem, no wiem, że tutaj stary budynek jest, ale by mogli to chyba jakoś inaczej rozwiązać, tak mi się wydaje. No, to chciałam właśnie powiedzieć z takich dziwaczków po tygodniu mieszkania w Busan, tutaj właśnie w tym bloku. O śmieciach Wam mówiłam, to wygląda to właśnie tak. Wyrzucamy do takich koszy. W taki sposób segregujemy oczywiście wszystko, puszki, jakieś inne pierdółki. No i widzicie, tutaj te kosze to są do food waste. Te szare do food waste, czyli do jedzeniowych resztek, a tutaj są zmieszane. Więc no dziwne. Mamy też lustro, no i kartony. Także mamy do składowania. No inaczej niż w Sejong, no największym są te food waste'owe. Patrzcie, jak jasno tam na dworze jest, a dzisiaj jest strasznie zimno. Stwierdziłam, że już nie będę nosiła zimowych butów i ubieram... nie widać. Ubieram moje adidaski. I co? Zrobiło się zimno. I teraz pytanie, czy powinnam znowu stwierdzić, czy nie ubiorę zimowych butów. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Czasami jak bierzecie parasolkę na przykład na zewnątrz, to nie pada, a jak nie weźmiecie, to oczywiście zacznie padać. I prognoza pogody nie pomaga w tym wypadku. Chyba nie jest jednak. W momencie zastanawiałam, gdzie ja idę. Ale patrzcie, wyszłam. Jakimś cudem mi się udało wyjść. Jeszcze kolejne chyba są tutaj schody po okolicznych domostwach. Wow. Kolorowe dachy z budynków i idziemy na dół. O, ktoś się tam przeprowadza znowu. Przeprowadzki, taki miesiąc, że wszędzie tylko przeprowadzki, a ja idę między tutaj domostwami. Mam nadzieję, że nikomu na nic nie wchodzę. No ale klimat to miasto ma. Nie da się nie ukryć. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na dole górki, poszłam tak naprawdę naokoło. Słuchajcie, tak właśnie się kończy ogólnie moje wyjście gdziekolwiek. Widziałam już wcześniej ten sklep, bo właśnie mówię o sklepie, specjalnym sklepie, bo u mnie na dzielnicy jest charity shop, czyli sklep charytatywny. No i widziałam już go wcześniej, rzucił mi się w oczy, sobie tak pomyślałam, zejdę, zobaczę. No i przepadłam. Nakupowałam, a tani strasznie, więc nakupowałam i dla siebie, i dla Eliasza, i... Tak, dla siebie i Eliasza. Miało być jeszcze dla męża, ale
W tym wypadku obawiam się, że mogłabym z prezentem nie trafić, a bardziej o to chodzi, że wiem, co potrzebuję, bo wiem, czego mu brakuje w szafie, ale obawiam się, że nie wtrafiłabym w jego gust, dlatego wolę go tam zaciągnąć i żeby sobie popatrzył mniej więcej, co by chciał kupić. Bo naprawdę fajne rzeczy, prawie nowe, raczej no ja nie widziałam jakichś problemów z tym, a towaru przeróżnego, ale nie będę Wam o tym opowiadać, dlatego że zrobię na ten temat osobny filmik. Już tak postanowiłam, ponieważ jest co pokazywać, a na pewno jeszcze bym tam wróciła w przyszłym tygodniu i bym mogła to sklecić w jedną całość. Jeszcze zobaczyłabym, czy takie sklepy są jeszcze gdzieś tutaj na dzielnicy. I mogłabym Wam dać znać, gdzie można coś takiego szukać, bo ceny naprawdę fajne, a rzeczy z drugiej ręki naprawdę też pozytywne. O, widzę, że światło się mi zmienia. No, działałam na naturalnym i jednak naturalnym mi troszkę tutaj zawiodło, bo całą noc padało i się zrobiło pięknie. Słońce wyszło, więc ja już więcej nie wychodzę. Miałam jeszcze gdzieś iść, ale stwierdziłam, że nie. Raz, 2 razy pod tą górkę mogę wejść, bo raz idę do sklepu, raz z Eliaszem i mi wystarczy na cały dzień. Dziękuję bardzo. Robię sobie drugą kawę i będę ogarniać. Muszę sklecić dla Was filmik i to chyba tyle. A jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ten filmik z Charity Shops, zapraszam do subskrypcji kanału, polubienia filmiku i komentarzy, bo w tym momencie chyba się z Wami pożegnam. Z tego, co już zaczęłam tam układać mój filmik, okazało się, że jest całkiem sporo materiału i nie chciałabym, strasznie dużo się rozgadałam, więc nie chciałabym za dużo ucinać z niego. No to co, do usłyszenia, do zobaczenia, bye!